Na początku czerwca pokazaliśmy Wam najnowszą, trzecią generację Audi Q7, ale kiedy byliśmy na prezentacji tego auta w maju, to Audi pokazało nam jeszcze inny model. Naprawdę wyjątkowy w gamie producenta z Ingolstadt. Wyjątkowy dlatego, że podobno od wielu lat amerykańscy dilerzy marki prosili centralę: zróbcie wreszcie takie auto, które będzie mogło konkurować na naszym amerykańskim rynku z Mercedesem GLS i z BMW X7, czyli z samochodami dla tak zwanych Soccer's Mom, mamusiek piłkarzy. No i Audi posłuchało ich i w końcu przedstawiło to. Największe Audi w historii, czyli Audi Q9. Tu zoomuje, a tym przełączam na manual. Pamiętaj o balansie, o zmianie taśm i żeby ładować baterię. Największe Audi w historii. I teraz pytanie, czy Audi trochę nie mija się z prawdą, bo powiedzieli tak, największe w takim rozumieniu, że jakbyśmy zdjęli z niego całą blachę i wszystkie szyby, to będziemy mieli najwięcej metrów kwadratowych tych materiałów. Ale jeżeli chodzi o długość, to wcale nie jest to najdłuższe Audi, bo ma raz, dwa, trzy, 4, 5 metrów 31 centymetrów. I bywały Audi większe od niego. To był na przykład Horch z lat 40., który miał, uwaga, ponad 5 metrów 60 centymetrów. Ale w 2021 roku Audi pokazało jeszcze A8L w wersji Horch, które też jest dłuższe od tego auta o ponad 10 centymetrów. Niemniej, i tak jak spojrzymy sobie na wymiary Q9, czyli te 5 metrów 31 centymetrów długości, to wyobraźcie sobie, że jest dłuższe od GLS-a o 10 cm i o 13 cm dłuższe niż X7 BMW. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to też ma centymetr dłuższy rozstaw osi od GLS-a i 4 cm dłuższy rozstaw osi od X7 i naprawdę jest wielkie. I Audi nie ukrywa, że zaprojektowało ten samochód przede wszystkim z myślą o amerykańskich klientach, ale będzie też dostępne w Europie. Przy tym też na przykład w Kanadzie i w Chinach. Przede wszystkim względem na przykład Q7, którą pokazywaliśmy, na przodzie zmieniło się to, że ten przód jest jeszcze wyższy i jeszcze bardziej ociosany, a przede wszystkim po raz pierwszy ma podświetlanego grilla. Ten grill będzie podświetlany również w europejskiej wersji, ale w europejskiej wersji nie będzie podświetlane logo. Wiecie dlaczego? Bo jest za duże. Przepisy europejskie mówią, że tutaj może być maksymalnie 100 cm², a logo jest większe. I nie można go zmniejszyć, ponieważ w tym logo ukryte są tak zwane mid-range radar, czyli radary tego średniego zasięgu. Tutaj jest radar dalekiego zasięgu, więc w Europie nie będzie podświetlane logo, będzie podświetlany jedynie ten grill. Tablica rejestracyjna wyląduje w tym miejscu. Tu mamy wersję amerykańską, więc nie ma tablicy rejestracyjnej, ale są na przykład obrysówki, których oczywiście w europejskiej wersji nie będzie. Skoro jesteśmy przy reflektorach, to oczywiście tutaj mamy reflektory do jazdy dziennej. Będą miały 8 różnych możliwości ustawień, tak żeby można było sobie to ustawić i z przodu, i oczywiście w tylnych lampach. Natomiast tu mamy Digital Matrix Light, czyli światła o wysokiej rozdzielczości, które mają ponad 1 milion pikseli i mogą wyświetlać nam obrazy na drodze. Jakie obrazy? Na przykład uważaj, roboty drogowe na drodze. Albo będą pomagały nam utrzymać się na swoim pasie ruchu, bo oprócz tego, że będziemy widzieli pasy, to jeszcze będziemy widzieli dokładnie ten słup światła idealnie w naszym pasie ruchu, albo pokażą nam nawet śnieżynkę na drodze, kiedy pojawi się oblodzenie. Ale oprócz tego mają jeszcze jedną zarąbistą funkcję. Tutaj mamy kierunkowskaz, ale oprócz niego mamy jeszcze specjalny projektor, który wyświetla nam znak kierunkowskaza na podłożu. Oczywiście i z prawej, i z lewej strony, i z tyłu, zależnie od tego, który kierunkowskaz sobie włączymy, czy prawy, czy lewy. Po co? No ale pokaż to, jak ja o tym mówię, bo będą w komentarzach pisać. Po to, żeby ostrzegać na przykład rowerzystów, którzy często patrzą się przed koło, albo pieszych, którzy gapią się w telefon, że coś jest nie tak, więc to powinno przykuć ich uwagę. Na przykład, kiedy jadą za samochodem, żeby wiedzieli, że za chwilę ktoś może otworzyć drzwi. To samo dokładnie jest, zobaczcie, tutaj z tyłu, w takiej mniej więcej właśnie odległości od samochodu, gdzie mogą... Nie umiem już być silny.
drzwi uderzyć, albo rowerzysta może wjechać w drzwi, więc to w jakiś sposób ma wysyłać mu sygnał: uważaj, bo coś się dzieje. Tu mamy wersję amerykańską, więc widzicie, że nie ma tutaj tradycyjnego kierunkowskazu, tylko miga nam tutaj ta lampa, ale zwracam uwagę na tylne lampy, ponieważ są w nowej technologii OLED trójwymiarowej. Audi nazywa to OLED 3.0. Tutaj te LEDy są zrobione z cieniutkiego szkła o grubości zaledwie 0,1 mm. To powoduje, że mamy efekt trójwymiarowości, a jednocześnie można było je zaokrąglić. One nie są takie proste, tylko one są, po angielsku to jest curve, czyli zakrzywione. O, tego słowa szukałem, tutaj mówiono curve, ja mówię curve, o co chodzi? No to chodzi o to, że one właśnie są zakrzywione. Mają łącznie tutaj w tych obu lampach ponad 500 modułów LED i oczywiście wygląda to w ten sposób, że zależnie od tego, jak jesteśmy daleko od samochodu, to one inaczej wyświetlają. Tu są różne sygnatury świetlne. Zobaczcie, podchodzę i w ten sposób się zaświeciły. Podchodzę i pokazuje mi się pełen pasek. A na przykład jak włączę światła awaryjne, to dodatkowo pojawia mi się tutaj trójkącik. I podobnie jest na przykład, kiedy pasażer z tyłu chce wysiąść, mam niewłączone światła awaryjne, też zapala się tutaj trójkącik jako ostrzeżenie dla tych, którzy nadjeżdżają z tyłu, albo dla rowerzystów, tudzież dla pieszych, albo jadą z boku, że uwaga, coś będzie się działo. Jak patrzymy z boku na Q9, to zwraca uwagę przede wszystkim ta część, która jest bardziej pudełkowata, bardziej kwadratowa niż na przykład w Q7 i generalnie w linii nadwozia widać pewne podobieństwa i do Mercedesa GLS i do BMW X7. Mówię tutaj o zarysie całego nadwozia. Ono jest napompowane, ono jest potężne. Zobaczcie, jak wysoko tutaj przebiega maska. Ale są też pewne nowości i wyróżniki, bo na przykład obok Q7 jest to pierwszy samochód, który ma 23-calowe felgi w gamie Audi oczywiście. Są i 20-calowe, 21-calowe, 22-calowe i 23-calowe. Kilka wersji do wyboru. Za nimi mamy tarcze hamulcowe o solidnej, naprawdę solidnej średnicy, bo 400 mm z przodu i 360 mm z tyłu. Do tego oczywiście pneumatyczne zawieszenie z możliwością regulacji i to w zakresie 9 cm. To jest różnica pomiędzy najniższym a najwyższym położeniem. Jednocześnie mamy funkcję Easy Entry, czyli jak otwieram drzwi, to mi się obniża o ponad 6 cm, żeby łatwiej można było wsiąść do środka. Drzwi też jak w Q7. Możemy mieć elektrycznie otwierane. I to elektrycznie otwierane z fajnym zabezpieczeniem, ponieważ kiedy na przykład stanę tutaj, to drzwi otworzą się, czujniki wyczują, że jestem tutaj z boku, ale jak odejdę, to mi się otworzą szerzej. Tak samo jest z tyłu. Kiedy ktoś otwiera te drzwi, no to stoi, wiadomo, że czujnik wykryje, że stoi i to się zablokują, ale jak odejdę 2 kroki, to się otworzą szeroko i to jest fajne rozwiązanie. Zamknąć można na 2 sposoby, albo sobie nacisnąć przycisk, albo po prostu delikatnie pchnąć drzwi i one już sobie dalej same pojadą i same się domkną. Oczywiście, gdyby tu stał inny samochód, to efekt będzie bardzo podobny, czyli czujniki wykryją, że jest inne auto i drzwi nie dotkną do tego innego samochodu. Niemniej miejsca naprawdę na parkingu potrzeba będzie mnóstwo, żeby otworzyć te drzwi, bo zobaczcie, jak one są długie. Przecież to jest z 1,5 metra długości te drzwi. I ta elektryka ma swoje uzasadnienie, bo zobaczcie, jak tutaj siedzę, to jak ja mam daleko do tej rączki do drzwi, więc zdecydowanie lepiej, żebym ja mógł sobie to nacisnąć i zamknąć te drzwi, niż sięgać tam i je przyciągać. Skrętna tylna oś. O 5 stopni będzie się wychylała, zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, to albo w tym samym kierunku co przednie koła, albo w kierunku przeciwnym. Oczywiście to ma poprawić zawracanie przy mniejszych prędkościach i na przykład manewry takie jak parkowanie, a przy większych prędkościach poprawiać stabilność samochodu. Układ napędu na 4 koła quattro pozostaje dokładnie taki jak teraz, czyli żadnych ultra, tylko prawilne przeniesienie tego napędu na 4 koła, przy czym zmodernizowano nieco
samoblokujący mechanizm różnicowy, ten centralny, ponieważ on dzięki elektryfikacji całego napędu, o którym za chwilę powiemy, jest w stanie ciągłej gotowości i przez to, że już ma napięcie wstępne, to dużo sprawniej ma przenosić moc i moment obrotowy pomiędzy przednią a tylną osią. A co wyląduje pod maską? No, więc tak, słuchajcie. Po pierwsze, będzie motor 4.0 V8 z podwójnym turbo o mocy prawie 600 koni. Po drugie, będzie motor ten słynny 2.9 litra V6, montowany m.in. i w Porsche, i choćby w Audi RS4 czy RS5, który będzie miał około 450 koni mechanicznych. Będzie motor 3-litrowy, znany dobrze TFSI, który już będzie miał mild hybrid i 370 parę koni mechanicznych i niestety te motory nie będą dostępne w Europie. Ten ostatni, o którym powiedzieliśmy, czyli 3.0 będzie na rynek chiński, 2.9 i 4.0 na rynek amerykański, a na rynek europejski dostaniemy wyłącznie to, czyli diesla. Diesla o pojemności 3 litrów, ale w dwóch odmianach mocy. Pierwsza słabsza będzie miała 245 koni i 500 Nm, mocniejsza będzie miała 299 koni mechanicznych i 630 Nm. Obie to już są MHEVy Plus, co oznacza, że mają udoskonaloną technologię hybrydową. Silnik elektryczny o niewielkiej mocy, bo tylko 24 konie mechaniczne, ale spektakularnym momencie obrotowym, bo 370 Nm aż będzie wbudowany w skrzynię biegów. I ma zapewniać autu nie tylko pomagać mu na przykład start-stop, wchodzić w tryb żeglowania i tak dalej. Pomoże też mu się rozpędzać. Będzie można cofać i manewrować wyłącznie na silniku elektrycznym, czyli tak jak obecnie działa to na przykład w Audi A6 MHEV Plus. Dodatkowo, dzięki temu, że mamy tutaj właśnie całą tą hybrydową infrastrukturę, to turbosprężarka będzie dużo szybciej się napędzała, bo elektryczny kompresor będzie w ciągu 250 milisekund w stanie wygenerować już 90 000 obrotów na minutę w tej turbosprężarce, co oznacza, że już od momentu położenia nogi na pedale gazu ona ma być rozpędzona, generować takie ciśnienie, że wrażenia podobno z takiego ruszenia od zera mają być porównywalne z elektrykiem i biorąc pod uwagę 370 Nm z silnika elektrycznego to rozwiązanie, to rzeczywiście może tak być. Trochę żałuję, szczerze mówiąc, że w takiej krowie nie będzie tego 4-litrowego silnika. To w nomenklaturze Audi będzie to już prawdopodobnie SQ9 oferowana na amerykańskim rynku, no ale my niestety będziemy musieli obejść się smakiem. A szkoda, bo na przykład przydałaby się u nas konkurencja dla GLS-a ze znaczkiem AMG, nie? Jeżeli jeszcze tutaj mówimy o tyle, to na co mogę trochę narzekać i wspominałem to przy okazji Q7, to jednak unifikacja designu Audi poszła moim zdaniem trochę za daleko. Te auta są zbyt podobne do siebie. Zobaczcie, te reflektory, to przypominają do złudzenia tak naprawdę to, co znamy z A6, czy na przykład z Q3 albo Q5. Ale takie mamy czasy. Fajnie, że tablicę rejestracyjną w tym przypadku przeniesiono na zderzak, bo tutaj zostało nam sporo takich płaskich powierzchni i moim zdaniem bardzo estetycznie i bardzo ładnie, tak bardziej minimalistycznie ten tył wygląda. Podwójna końcówka tutaj wydechu i to nie są fejkowe rury, tylko rzeczywiście widać tam po prostu rury wydechowe. Natomiast tu oczywiście nie mamy tego diesla, o którym powiedziałem, tylko tam jest silnik benzynowy, a diesel będzie w tych wersjach europejskich. To jeszcze tak gwoli ścisłości. No i bagażnik. Nie podaje Audi jego pełnych wymiarów, niemniej na pierwszy rzut oka wydaje się dokładnie taki sam jak w Q7, a w Q7 ma od 581 do 670 litrów. Tutaj mamy wersję 6-osobową, ale oczywiście będzie też wersja taka z kanapą tylną i będzie 7-osobowa. Niemniej tutaj zaraz zobaczycie w środku, jak wyglądają te kapitańskie fotele. Trzeci rząd, oczywiście elektrycznie otwierane mamy te fotele. Wtedy sobie te w drugim rzędzie jadą delikatnie do przodu. Podnoszą nam się oparcia foteli w trzecim rzędzie i wszystko, co trzeba ręcznie zrobić, to tylko to. I to już jest absolutnie wszystko. Natomiast jak potrzebujemy więcej przestrzeni, to tylko naciskamy ten guziczek i od razu nam się oba fotele raz, dwa pięknie składają, a tylna kanapa sobie z powrotem wraca do pierwotnego położenia. I jeszcze jak tu naciśniemy ten z walizkami, to zobaczcie, że one się dodatkowo jeszcze złożyły, żeby powiększyć nam tę przestrzeń bagażową, czyli jak najwięcej pojemności, żebyśmy teraz mieli. A jak nacisnę ten przycisk, to znowu
z Q9 robi nam się wersja 6-osobowa w tym wypadku, albo 7-osobowa, gdybyśmy mieli wersję z kanapą. Dobra, zostawiamy to, składamy. No mamy ten sprytny system montażu, tak jak w Q7, czyli listwy, które są wyjątkowo nie w podłodze, a w boczkach drzwi zrobione. No i mają sprytnie przesuwany tutaj mechanizm. Do tego mamy tutaj 2 haczyki, oczywiście po obu stronach. To możemy sobie różnymi siateczkami uzupełnić, tu mocować na tamte zaczepy i tak naprawdę trójwymiarowo mocować te bagaże. Od boku, od góry, no od dołu oczywiście nie, bo ogranicza nas podłoga, ale pod podłogą mamy, proszę, miejsce nie dość, że na graty, to jeszcze znalazło się miejsce na roletkę, więc jest zamocowana i nie majta nam się po bagażniku, albo nie musimy zostawiać jej w garażu. No i oczywiście pneumatyka, która pozwala nam obniżyć samochód do załadunku, czyli zjechać sobie z progiem troszkę niżej, żeby łatwiej było wrzucić tutaj graty. Ale dużo więcej ciekawych rzeczy dzieje się we wnętrzu, tam. Dopracowano też system wsiadania na tylną kanapę, bo wystarczy, że naciskacie jeden przycisk i ten fotel w drugim rzędzie podjeżdża sobie do przodu, pochyla się, zobaczcie, tak żeby jak najbliżej podjechać tego przedniego fotela i tu powstaje ogromny otwór, przez który naprawdę łatwiutko można wsiąść do środka, nawet chłop taki jak ja, zobaczcie, cyk, wskakuje, cyk, wyskakuje. Więc dla dzieciaków naprawdę będzie to spoko opcja. Tu macie oczywiście jeszcze inne przyciski właśnie do składania tych foteli z tyłu, więc z każdej strony to można zrobić i z bagażnika, i tutaj z tego słupka. Jeżeli ten fotel nam wraca do tej pierwotnej pozycji, to oczywiście też wszystko odbywa się elektrycznie. I największa różnica pomiędzy Q7 a Q9 to jest właśnie ten drugi rząd siedzeń. Bo zobaczcie, ile tutaj mam przestrzeni. A byłem maksymalnie przysunięty do tego fotela. A teraz sobie jadę do tyłu, jadę, jeszcze jadę, i zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni. Dodatkowo ten fotel są elektrycznie sterowane całkowicie. Jak sobie pochylę maksymalnie oparcie, to już jestem w niemal półleżącej pozycji. Co prawda wtedy tam za mną raczej tylko dzieciaczek jakiś i to drobnej postury usiądzie, no ale ja siedzę rozwalony jak król. Dodatkowo mam jeszcze podłokietniczek z tej strony i podłokietniczki mogą być podgrzewane i z przodu i z tyłu i ten środkowy nawet. Fotele mogą być i podgrzewane i wentylowane. W wypadku tych tylnych z przodu mogą mieć nawet funkcję masażu. Brakuje takich detali jak na przykład ładowarki indukcyjne już w takim wnętrzu powinny być, żebym mógł sobie położyć telefon, sam by się ładował. Tu nie mogę tego zrobić, bo mam gniazda USB-C tutaj w fotelu, ale mają 60 W mocy aż, więc naprawdę nawet laptopa podładują, a te z tyłu, przy trzecim rzędzie siedzeń, mają aż 100 W i się zastanawiacie, czemu tu 60 W, tam 60 W, tam 100 W, a to dlatego, że tamte służą na przykład do podłączenia lodóweczki. Bo teraz już lodóweczki są nie tylko na gniazdko zapalniczki, ale też są takie na gniazdo USB-C, potrzebują większej mocy i tam macie taką możliwość. Jeżeli chodzi o takie technologiczne rzeczy, to mamy tutaj szklany dach, który nie tylko ma ponad 80 zatopionych w sobie LEDów, które świecą dokładnie na taki kolor jak LEDy w całym wnętrzu, ale mamy też model? Więc mamy tutaj przede wszystkim zatopionych ponad 80 LEDów, które prawie nie widać, jak mamy wyłączone oświetlenie. One w momencie, kiedy mamy ambientę włączone, to świecą dokładnie w takim kolorze, jak cała reszta samochodu tutaj w środku. Ale oprócz tych LEDów mamy jeszcze jedną funkcję. Mianowicie jest to funkcja całkowitego ściemnienia tego dachu. Widzieliście teraz, jaki mleczny się zrobił? I on ma 9 segmentów łącznie i te segmenty mogą właśnie się przyciemniać albo rozjaśniać. Możecie to zrobić sobie z systemu multimedialnego. W momencie, kiedy mamy całkowicie przyciemniony ten daszek, to 99,5% promieniowania UV zatrzymuje. Jednocześnie nie przepuszcza promieni podczerwonych, więc nie nagrzewa wnętrza. Nawet jeżeli zrobimy pełną przeźroczystość i wysiądziemy z samochodu, to on znowu stanie się całkowicie mleczny. A do tego, tak jak powiedziałem, z MMI można zrobić sobie na przykład, że kierowca i pasażer mają ściemnione, czyli mleczne, a tutaj dzieciaki chcą sobie podziwiać na przykład niebo, to mają całkowicie przeźroczyste. Materiały. Tutaj mamy oczywiście skórę nappa, ale możliwe jest też wnętrze ze skóry sztucznej, a nawet, uwaga, z wełny z alpaki, tak?
tak, naturalne materiały teraz to w Audi podobno podstawa. Do tego stopnia, że wykończenie takie jak tutaj możecie mieć z prawdziwego drewna. I naprawdę Audi zarzeka się, że to jest prawdziwe drewno. Może to być jesion, może to być lipa, ale może też być to na przykład karbon. Fotele, zobaczcie to oświetlenie LED, z przodu też je widać, z tyłu też jest. Tu mamy otworek do montażu dodatkowego uchwytu, na przykład na tablet. A to wiecie co to jest? Audi napisało w niemieckiej informacji prasowej, że to jest kieszeń na mapę. Naprawdę. Napisali, że to jest kieszeń na mapę w aucie z 2026 roku. No ja się pytam, gdzie tu jest jeszcze miejsce na globus Europy albo przynajmniej na Atlas Bydgoszczy. Jeszcze by się nam tutaj coś przydało. Oczywiście klimatyzacja czterostrefowa. Już mówiłem, że można mieć tutaj normalną kanapę. Tutaj są jakieś tam uchwyty na kubki, tutaj półeczka. No mówię, brakuje mi do pełni szczęścia takich detali jak choćby ładowarka indukcyjna. Za to w bardzo prosty sposób można sobie przeskoczyć tutaj na fotel pasażera. Jeżeli chodzi o jakość materiałów, no to petarda. Co ja będę dużo mówił, naprawdę petarda. Zobaczcie, jak ładnie nawet ukryto tutaj w podszybiu te zasłoneczki. Jak ładna jest ta skórka. Tu przeszycie, tu też prawdziwy taki materiał. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo laserowo wycinane w tej skórze w boczkach drzwi, chociaż to już jest sztuczna skóra, takie otworki, przez które prześwituje nam oświetlenie LED. Tutaj mamy ładnie to obszyte skóreczką, plastik pojawia się dopiero tutaj na dole i przez to, jak dobrze jest to wszystko zrobione, jak jakościowo porządnie spasowane, przez to, że tutaj mamy z takiej alkantarki zrobioną pod sufitkę, to drażnią takie elementy, których nie dopracowano, jak na przykład kieszenie w drzwiach, których nie wyłożono żadną wykładziną, tylko są plastikowe. Przez to mówię, że tak dobrze jest tutaj w środku i takie to sprawia luksusowe wrażenie, to człowiek zwraca uwagę na takie detale, które niestety trochę na tle całego wnętrza rażą. Nawet zobaczcie tu, jak ładnie podświetlony ten napis szklany Bang Olufsen i takie delikatne światełko. Naprawdę sprawia wnętrze bardzo dopracowanego, bardzo w cholerę przestronnego. No i wygląda na to, że X7 i GLS będą miały poważny problem. Ale jeszcze usiądźmy tam z przodu za kierownicą. No to now the front, nie? Silny ty debilu. Gdzie ty jesteś? Dałem kąpiel, ciulu. To teraz jeszcze jedno zdanie z informacji prasowej, jaką otrzymaliśmy z okazji tego debiutu tego samochodu na początku maja tego roku. Redukcja błyszczących powierzchni na rzecz materiałów matowych i teksturowanych zapewniają elegancką estetykę i minimalizują pozostawianie odcisków palców. No szok, naprawdę, to piano zostawiało odciski palców? Niemożliwe. Albo co, może się brudziło i rysowało? Nie. A no tak, i Audi wreszcie doszło do wniosku, że piano jest B. W sensie, jak ktoś będzie je chciał, to pewnie będzie mógł mieć. Ale podkreśla, że teraz królują naturalne jesion oraz lipa, a jak się komuś jesion, lipa nie podobają, to może mieć karbon. I nawet tą konsolę środkową, centralną zrobiono w tym wypadku chyba z lipy, nie? To lipa jest taka jasna. Jesion jest taki bardziej drewnopodobny, a tutaj jest to takie troszkę łazienkowe, bym powiedział. Natomiast wygląda naprawdę ładnie, estetycznie. Grunt, że nie ma tutaj tego karbonu i to jest podobno naturalne drewienko i jest zrobione też na całej szerokości deski rozdzielczej, która jednakowoż przypomina już trochę to, co znamy z innych modeli Audi, czyli mamy tutaj dwa przede wszystkim ekrany duże, zaokrąglone w tym miejscu. On jest zakrzywiony i to jest akurat fajne, bo idealny dostęp macie do tego centralnego, ale oprócz tych dwóch ekranów jest jeszcze trzeci, który ma przed sobą pasażer, jest wyposażeniem standardowym. Niemniej, jak zaczynamy jechać, to kierowca przestaje widzieć to, co wyświetla się na tym ekranie. Co więcej, mam wrażenie, że on jest trochę tak nawet przekrzywiony w kierunku tamtych drzwi, dzięki czemu pasażer widzi go dobrze, a kierowca nawet nie korci go, żeby tam zerkać. Zmieniony tutaj już mamy interfejs w stosunku do tego, co pierwsze te nowe systemy oferowały i naprawdę wygląda to fajnie. O, zobaczcie, tutaj się steruje tym przyciemnieniem tego dachu i teraz można sobie... O, zobaczcie, tutaj się steruje tym dachem, czyli tymi poszczególnymi segmentami. O, teraz jest tak troszkę przeciemniony tu, jasny tam, ale to ma przeróżne tutaj możliwości regulacji. Można każdy z tych segmentów indywidualnie. Zobaczcie, na przykład te sobie wyłączę i zostawię tylko ten jeden segment i mam teraz tylko ten jeden pasek. No śmieszne.
Wracając do tych multimediów, to jest w fajnej kolorystyce utrzymane. I ja wiem, że są tacy, którzy lubią, że im więcej kolorków, tym lepiej, im więcej światełek, im więcej bajerów, tym lepiej. Tutaj Audi postawiło na takie zachowawcze kolory, szary, czarny, plus biały, gdzieś tam, gdzie niegdzie zielony i czerwony, ale dzięki temu ten zielony i czerwony się wyróżniają i mnie akurat to odpowiada. Lubię tę estetykę. Mamy uchwyty na kubki i podkreśla Audi, że to są takie uchwyty na kubki przewidziane z myślą o amerykańskim rynku. Czyli jak kupujecie sobie w jakimś fast foodzie kolę, to żeby one zmieściły tę kolę, która ma 5,5 litra. Świetne ładowarki indukcyjne, takie dokładnie jak w Q7, ponieważ to są MagSafe'y, to są magnetyczne mocowania, dzięki czemu idealnie, zobaczcie, trzyma się telefon na tym MagSafe'ie, ładuje się z mocą 25 W, ale jednocześnie jest w miejscu, nie lata i tu można dwa takie telefony obok siebie umieścić. Mają też dzięki temu dobrą wentylację wtedy, bo nie leżą płasko na jakiejś powierzchni, tylko są delikatnie uniesione, więc krąży tam powietrze. Oprócz tego dwa gniazda USB-C oczywiście. Tutaj gniazdo zapalniczki, schowek pod podłokietnikiem, który można regulować sobie na wysokość. Tak jak wspomniałem, jest też podgrzewany. W momencie, kiedy włączamy ogrzewanie fotela, on też nam się włącza. Bang Olufsen. A, jeszcze jedno, no dokładnie tak jak w Q7, nie musicie tam sięgać daleko do rączki, żeby zamknąć drzwi. Wystarczy, że naciskacie pedał hamulca, one same się zamykają, a jak chcecie je otworzyć, to oczywiście tylko naciskacie przycisk. Tu widać, jak ładnie jest zrobione to oświetlenie LED wokół tych paneli. Oprócz tego jeszcze w tych wycinano-laserowych punkcikach w boczkach drzwi. Tam mamy ten tradycyjny już dla Audi, dla nowych modeli, pas, który reaguje na to, co dzieje się z samochodem, czyli na przykład jak hamujemy, to będzie, nie jak hamujemy, tylko jak skręcamy, to będziemy tutaj widzieli kierunkowskaz na wysokości wzroku idealnie. Jak się ładuje nam samochód w garażu, to na tym pasku widzimy stan naładowania akumulatora. Cały to jest 10%, 100%, ale to nie jest elektryk, więc tego tutaj widzieli nie będziemy, oczywiście. No i co jeszcze można powiedzieć? Bang Olufsen, no o tym nie powiedziałem, bo widzicie tutaj tę sygnaturę pokazywaliśmy. 22 głośniki, w tym są tak zwane aktuatory wbudowane w fotel, czyli takie jakby wibratory, można powiedzieć. To jest dźwięk 4D, tak nazywa to Audi, bo 3D to jest ten okulny, plus 1D to jest to, co czujemy, za przeproszeniem, tyłkiem, bo to są wibratory, które powodują przede wszystkim inne odczuwanie niskich tonów, czyli jak mamy bas, to nam delikatnie ten fotel gra i muzykę nie tylko słyszymy, ale ją też czujemy, a jeszcze lepiej słyszymy na przykład komunikaty głosowe nawigacji albo rozmowy telefoniczne w głośnikach, które są ukryte w zagłówkach, czyli są po dwa w fotelu pasażera i kierowcy, tutaj po boczkach i wtedy nam nawigacja gada albo ktoś, z kim rozmawiamy. No i powiem Wam, że generalnie wnętrze robi robotę. Auto robi robotę gabarytami, bo tak jak powiedzieliśmy, jest znacznie większe niż GLS czy niż X7, a do tego robi robotę tym wnętrzem. To, co można mu zarzucić w pewien sposób, no to co mówiłem w przypadku Q7, pewnego rodzaju unifikacja, zarówno jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i trochę jeżeli chodzi o wnętrze. Natomiast pod względem materiałów, jakości, rozwiązań technologicznych jest to moim zdaniem absolutna petarda. I fajnie, że będzie ciągle diesel. Z drugiej strony szkoda, że nie będzie takiej 4-litrowej doładowanej V8 o mocy prawie 600 koni. Byłby to wtedy z tym samochodem, z tym autem kompletnie bezsensowne połączenie, bo nikt nie potrzebuje w takim autobusie 600 koni, ale właśnie o to chodzi, że tego typu samochody, nie o to chodzi, że musicie to mieć, chcecie to mieć.